dobry wszystkim w kolejnym odcinku podróży po Egipcie. Nadchodzi wieczór i dopłynęliśmy do miasta Kom Ombo, które leży bezpośrednio nad Nilem i 50 km na północ od Assuanu. Liczy ponad 80 tysięcy mieszkańców. Miasto w starożytności słynęło z warsztatów rzemieślniczych, m.in. zajmujących się obróbką złota. Tym razem świątynia, do której zmierzamy, jest blisko brzegu i przystani dla statków wycieczkowych. Idziemy spacerem wzdłuż nabrzeża i jak widać jest sporo ludzi, ponieważ kończy się Ramadan. Jest też dość dużo statków wycieczkowych i turystów. To było dobre. Village. Lady boy. O. Trzeba namówić przewodnika. Najciekawszym zachowanym obiektem w tym mieście jest wzniesiona przez Totmesa III świątynia rozbudowana przez Ptolemeuszy. Świątynia poświęcona była dwóm triadom boskim, które tworzyli Sobek, Hathor i Honsu oraz Haroeris, czyli Horus starszy, Taneset Nofret i Paneptał. Cechą charakterystyczną świątyni jest unikalny układ. Składa się z dwóch symetrycznych, połączonych w jedną całość świątyń. Południowa część świątyni poświęcona jest Bogu Płodności, Sobkowi, czczonemu pod postacią krokodyla. Natomiast część północna została wzniesiona ku czci Boga Haroerisa, czyli Horusa zwanego Starszym. Świątynia ma zatem dwa symetryczne wejścia, dwie sale hypostylowe i dwa sanktuaria. Budowę tutejszej świątyni na miejscu dużo starszej i znacznie mniejszej, wzniesionej przez Totmesa III, rozpoczął Ptomeleusz VI Filometor w II wieku przed naszą erą, a zakończył w I wieku przed naszą erą Ptolemeusz XII Neos Dionizos. Tutaj mamy usytuowanie oraz plany świątyni. Tradycyjnie zaopatrujemy się w bilet i możemy zwiedzać. Chodźcie z nami. Świątynia ta została nazwana Domem Krokodyla i Zamkiem Sokoła. Świątynia w Kombo to masywna konstrukcja bez zadaszenia. Ściany zewnętrzne są pokryte hieroglifami przedstawiającymi postacie bogów oraz różne przedmioty z czasów starożytnego Egiptu. Obrazy te zachowały się w większości w stanie nienaruszonym, podobnie jak wspaniałe płaskorzeźby zdobiące kolumny otaczające wewnętrzne części świątyni, które przedstawiają sceny z życia Sobka oraz boga Haroerisa. This one is against Ptolemaic. Ptolemaic kilowatt, that's fine.
Horus, the son of Ra. Horus. Second one, also Horus was the son of Isis. So two Horuses. Third one, Isis herself, but with one face. This face Horus. Second. Tutaj widzimy relief przedstawiający boga Sobka w towarzystwie bogini pramatki Hathor. Sobek ma na głowie koronę z piór, w prawej dłoni trzyma laskę mocy, a w lewej krzyż egipski Ankh, czyli amulet płodności. Słynny egipski krzyż charakteryzuje się zapętloną górną częścią. Taki kształt miał nawiązywać do kobiecego łona, więc Ankh był traktowany jako jeden z symboli płodności, ale nie tylko. Był też symbolem życia i jednym z atrybutów potwierdzających boskość faraonów. Natomiast stojąca po prawej stronie Hathor posiada charakterystyczne nakrycie głowy w postaci tarczy słonecznej otoczonej rogami. To symbol Hathor, bogini płodności i opiekunki wszystkich zakochanych. This one is a status quo. Dr. Hilde's head was checked signature. Na zewnątrz świątyni można znaleźć wspaniałą płaskorzeźbę przedstawiającą boga Imhotepa z ówczesnymi instrumentami medycznymi. Po lewej stronie znajduje się siedząca Izyda i Neftyda podczas porodu, a po prawej stronie tekst o sztuce medycznej. Zdziwisz się, widząc, że instrumenty medyczne tamtych czasów są bardzo podobne do tych używanych dzisiaj. Follow me. Un documento pequeño para ellos, porque hay papiros, se perdió por el paso del tiempo y también se robó. Kamera tego nie oddaje, ani jakości powietrza, ani smogu. Tam w oddali widzicie, coś się pali. Zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy to widać. To jest oczywiście wesołe miasteczko i jutro jest koniec Ramadanu, 3 maja. I po prostu nie ma czym oddychać. Jest temperatura między 25 a 30 stopni. Godzina jest 18:30. To jest po prostu straszne. Pewnie lokalsi się przyzwyczaili, ale niemniej to na pewno wpływa na ich zdrowie, a szczególnie na te dzieci. Y luego también forceps también. Tenemos un montón de instrumentos oncológicos. Se parece que mucho a los que tenemos 3 vallas, es el que hay que reducirlo 3 veces o 2 veces o 4 veces. ¿Está claro? Ya vámonos. Te digo, yo la triada no me da la misma
W północno-zachodniej części kompleksu świątyni znajduje się okrągła studnia, która była używana jako nilometr. Było to urządzenie używane przez starożytnych Egipcjan do pomiaru poziomu wody w Nilu. Ten nilometr został zbudowany w okresie rzymskim i jest podłączony do mniejszej studni. Nilometry miały szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie wylewów Nilu. Kapłani musieli wiedzieć, czy zbiory będą dobre, by odpowiednio do tego wyznaczyć wysokość podatków. Tutaj widzimy model 3D tego nilometru. Obok świątyni jest mini muzeum, w którym są przechowywane mumie krokodyli. Zobaczcie sami. Gorąco? Do góry, do góry, do góry. Mira, y ahí está el hipopótamo. البلد بلدكم يا عم، صوروا الايام وصوروا. Wracamy już w kierunku naszego statku. To tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym, dotyczącym ostatniej świątyni, którą będziemy zwiedzać w dniu następnym. Nie zapomnijcie o komentarzach, udostępnianiu materiału wideo oraz o subskrypcjach.